Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie osób z dysleksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się na egzaminie certyfikacyjnym. Lektor. Szkoła Języków Obcych to miejsce, które organizuje lektoraty z języków obcych oraz egzamin certyfikacyjny, niezbędny do wypełnienia wymagań programu studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich. Katarzyna Guzik-Kozłowska, koordynatorka sesji egzaminów certyfikacyjnych i członek Rady Koordynacyjnej UW. Wszyscy studenci, którzy ze względu na swoją sytuację zdrowotną, chorobę, charakter niesprawności potrzebują dostosowania formy egzaminu, czyli wprowadzenia takich zmian, które zapewnią im warunki do pełnego uczestnictwa w egzaminie, mogą złożyć wniosek oraz oczywiście niezbędną dokumentację do BON, czyli Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Trzeba oczywiście pamiętać, że wnioski te są przyjmowane przez BON jeszcze przed sesją, włącznie do czasu zakończenia rejestracji w USOS na egzaminy w konkretnej turze rejestracyjnej. Po zweryfikowaniu wniosków przez BON i przekazaniu ich do Rady Koordynacyjnej do spraw certyfikacji biegłości językowej, listę wnioskowanych przez konkretnych studentów do stosowań ostatecznie zatwierdza przewodniczący Rady Koordynacyjnej. No i tu rozpoczyna się proces organizacji i adaptacji dostosowań, czyli właśnie wprowadzanie zmian. Oczywiście ze względu na sytuację zdrowotną studenta, czyli charakter niepełnosprawności, choroby przewlekłej czy innych trudności zdrowotnych, zastosowanie znajdują różne dostosowania, różne usprawnienia, czyli właśnie te zmiany. Jakie to mogą być zmiany? Przede wszystkim wydłużenie czasu trwania egzaminu o 25%, a kolejnym dostosowaniem może być druk arkusza egzaminacyjnego ze zmienioną wielkością czcionki, czy też zmienionymi przerwami między wierszami. Kolejnym dostosowaniem, o które można się starać, to przygotowanie arkusza egzaminacyjnego w formie alternatywnej, np. w formie elektronicznej lub z możliwością pisania odpowiedzi nie na papierowej karcie, tylko na komputerze. Czy też z wykorzystaniem programu Balabolka, np. dla osób z dysleksją, czy też w programie Braille Sense dla osób niewidomych czy słabowidzących. Kolejnym dostosowaniem może być zapewnienie odsłuchu na słuchawkach zadań audio, które pojawiają się w teście, lub dodatkowy odsłuch tych właśnie treści. Także zapewnienie, oczywiście w miarę możliwości, innego miejsca egzaminowania, np. mniejszej sali czy w mniejszej grupie. Oczywiście odpowiedni sprzęt jest także zapewniany na miejscu podczas trwania egzaminu dla osób zdających z dostosowaniem. Jakub Tusiński, student UW. Na egzaminach certyfikacyjnych, bo zdałem ich 2, miałem możliwość oprócz przedłużenia czasu także pisania w osobnym pokoju. To jest coś, co zdecydowanie pomogło mi się skupić na egzaminie i to jest coś, co zdecydowanie pomogło wyrównać moje szanse. Co do nauki języków obcych, ponieważ jestem zarówno absolwentem anglistyki, jak i obecnie studentem egiptologii, znam ich dość dużo, ale wydaje mi się, że taką największą trudnością jest właśnie, przynajmniej dla mnie, zapamiętywanie słownictwa, a także zapamiętywanie dokładnego wyglądu słów. Uczę się m.in. egipskiego, to znaczy hieroglifów, gdzie ta dysleksja czasem daje się we znaki ze względu na podobieństwo różnych znaków jeden do drugiego. Całe szczęście, dzięki przedłużonemu czasu mogę bardziej skupić się na mojej pracy i wyeliminować te takie najbardziej podstawowe pomyłki. Joanna Beck, specjalistka do spraw dysleksji. Możemy również zdiagnozować dysleksję rozwojową na studiach, ponieważ dysleksja to jest pewne spektrum i te trudności u niektórych dzieci pojawią się wcześniej, u niektórych dużo później, w zależności od tego, jak trudny jest materiał, jak dużo muszą czytać i na jakim poziomie potrafią sobie zrekompensować te wszystkie trudności, które wynikają z dysleksji, czyli to wolniejsze tempo czytania, popełnianie większej liczby błędów przy czytaniu czy przy pisaniu. I jest to szczególnie ważne, ponieważ dla osób, dla studentów na przykład, którzy zostali zdiagnozowani na studiach, a nie byli zdiagnozowani w czasie wcześniejszych etapów edukacji, dla nich jest to dość duża niespodzianka, ponieważ mają wtedy takie poczucie, że faktycznie te nagle pojawiające się problemy na studiach, one nie wynikają z tego, że oni są mniej zaangażowani w to studiowanie, czy mniej się skupiają, mniej przykładają, tylko faktycznie ten poziom, ta samodzielność, ta ilość materiału do przyswojenia jest dużo większa, więc wpływa to na to, że im jest po prostu trudniej.
I dlatego powinniśmy wspierać tych studentów i stawiać na to, aby sprawdzać ich wiedzę, a nie bazować na tym, że gorzej czytają bądź trudniej im się pisze. Dlatego powinniśmy wprowadzać inne rozwiązania i dlatego Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami wychodzi naprzeciw takim trudnościom i zajmuje się diagnozą osób z dysleksją i pomaga wprowadzać lepsze rozwiązania. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.